kolejnej bitwie historycznej. Dzisiaj w ramach Bogowie Wojny Pnęli. Dzisiaj zagramy sobie drugą bitwę pod Manassas, jedną z bardziej znanych bitew wojny secesyjnej i jedną z największych zwycięstw w ogóle Roberta Lee. Zobaczymy, czy uda się powtórzyć historię, czy uda się ją zmienić. Bitwy historyczne to jest jednocześnie zabawa trochę historią, ale też no właśnie próba odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby. Zaczynamy w takim razie drugą bitwę nad Manassas, zobaczymy komu przyniesie szczęście. Zapraszam najpierw graczy Konfederacji do mnie, a graczy Unii zapraszam na chwilę do drugiego pokoju. Do momentu, kiedy wyjdzie Longstreet, bo oczywiście na początku przez moment macie przewagę, ale bardzo szybko gdzieś wiecie na pewno, że będą przychodzić kolejne korpusy. Tak? O 10:00 pojawi się Longstreeta z 3 dywizjami i artylery korpusu. To jest to dzielnica, że dopiero o 10:00, nie? To może być I o 4:00, tak? 5:00, tak. Wczoraj nasze siły toczyły bitwę, nie toczyły bitwę z korpusem Jacksona i wiadomo, że jest prawdopodobnie izolowanie. Jakieś książkowe informacje mówią o tym, że korpus tutaj znajduje się gdzieś na szczeleniu. Zapraszam konfederatów! No to panowie, zaczynamy od inicjatywy w takim razie i 6 rano. Najtrudniejszy wybór. Wiesz, nie chciałbym Stewartem atakować żelaznych. To nie jest dobry deal. W szczególności na początku bitwy. Założszenk nie zdał rozkazu. I się wycofał kawałek w stronę podstawy operacyjnej. Trzeba oddawać obronę i się poruszać o te 3 cale. Apetilu jest neutralny, ale jest niezdecydowany. Został obronę w 2 konkrety. Jak nie jest, to będę musiał zdecydować jaki jest. I nie znał. Pierwszy ostrzał artylerii z dywizji Schurza i z korpusu Ziegela. No jedna szóstka jest, a trafień jest w sumie 5. Jest godzina 7 i na podstawie operacyjnej Unii pojawiły się 2 markery z jakimiś jednostkami. Tam się ruszył? Jaka dywizja? Dywizja Talia Fero się ruszyła. Dobra, do Posłania Stonewalla, który To wpadł. są domki zdjęte z tej wieży. Tak, tak, całe, bo po prostu nie miałem jak ich ustawić. Okej. Dobra, Growy to dom. zrobimy tak. I teraz tak. Po prawej stronie widać dywizję generała Reynoldsa, która się ruszyła tutaj w kierunku farmy Cole i Monroe. Artyleria Reynoldsa strzelała tutaj do jednej z brygad po lewej stronie widocznych z korpusu, z dywizji Ewella.
I ta dywizja poniosła pewne straty, została przygwożdżona. Zobaczymy, jak to będzie. I tu jest ta brygada, która poniosła właśnie straty, została przygwożdżona. I dywizja Reynoldsa. Dawne tą kawalerię. Auton. To dobrze, to dobrze. Znaczy do tygrysów z Luizjany dowodzonych przez Billera, brygadzistę. Ja wiem, czy to szóstka. Ale jest szósteczka. I piątka, i 2 trafienia. Godzina 8 i łódka zagrała. Na drodze do Centroville pojawiają się 2 kolejne markery Unii. Dobra, która ten Jest godzina 8. Koło wzgórza Stuarta swoją drogą ujawniła się kawaleria Stuarta. Unia ma w tej turze inicjatywę i będzie się ruszać teraz dywizją Reynoldsa. Można uznać to różnie. Wybraniane. Wybronione. Czyli tylko drugi z automatu został. W trzeciej próbie, w trzeciej rozkazie wreszcie generał Schenk dał rozkaz i ruszył się jego dywizję. Artyleria generała Schulza z korpusu Ziegela. Tutaj oszczeliwała konfederacką artylerię, która szybko została wystawiona tutaj. Ciekawa sytuacja tutaj nastąpiła. Generał Hill nie zdał rozkazu i w wyniku testu zachował się jako ostrożny generał i jego dywizja się wycofała w kierunku podstawy operacyjnej konfederatów, czyli odstąpił trochę od nasypu kolejowego i tutaj od mostów. Bazowo mam 12, czyli ja tak... Moi generałowie nie robią tego, co chcę, co zamierzyłem, ale wierzę, że nadejście Longstreeta wszystko zmieni, razem z generałem Lee. Więc... Ale część moich generałów, chociaż robi to, co chciałem, zająłem miasto, a Ewell, pomimo że się cofnął, to wrócił na pozycję tam, gdzie chciałem, więc nie jest źle. Jest okej. No, najgorsze jest to, że AP Hill stwierdził, że trzeba się wycofać w stronę Longstreeta. Jest dobrze. Panowie generałowie z Unii, jak oceniacie sytuację do godziny 9? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wszystko idzie zgodnie z planem, jak do tej pory. To się zmieni, to się zmieni. Chciałem przypomnieć, że turniejowo pierwsza bitwa pod Bullran była jedyną wygraną bitwą przez Unię. Więc jest to jakiś prognostyk. Na początku czwartej tury, czyli godzinie 9, ujawnił się korpus Heinzelmana. Jego marker przeszedł tutaj z drogi, z podstawy operacyjnej Unii i ujawnił się cały korpus, 2 dywizje Hookera i Kearnego tutaj przy Kamiennym Moście. Tymczasem ruch dywizji AP Hilla odkrył tutaj po drugiej stronie Bull Run korpus generała Rino. Po drugiej stronie Bull Run korpus generała Rino. Dalej Heinzelman i Ziegel. Natomiast tutaj trochę osamotniona dywizja AP Hilla. Reszta korpusu Jacksona tutaj blisko górowy tam Ewell i Talafiora. Ja robię to, co Jackson miał zrobić. A ty się możesz przodem odwrócić teraz? Bo ja poddaję mody bateryjne. Korpus Heinzelmana, I tak. 2 dywizje podsunęły się tutaj do lasu, zbliżając się do dywizji AP Hilla. O godzinie 10 na drodze do Toroforcia, do przełęczy Torofor, pojawiają się 4 markery Konfederacji. W którym miejscu? I też o tej samej godzinie 10 pojawiają się na drodze do Manassas, czyli
Tutaj pojawiają się dwa markery Unii. Jest godzina 10 rano. Tutaj na drodze na przełęcz pojawiły się 4 markery Konfederacji, czyli prawdopodobnie gdzieś tam jest korpus Longstreeta, a przynajmniej część tego korpusu. Ale też po drugiej stronie, na drodze do Manassas, pojawiły się 2 markery Uli. Tak, bo dywizja Hilla się wycofała, a dywizja Talafiero się ruszyła z Grovetum tutaj na las. Okej. A tutaj zostały korpusy Hanselmana, Rino i Ziegela. Chodzi o to, żeby on nie stanął w takim miejscu, że my później musząc się ruszać, będziemy musieli dookoła, bo on będzie miał strefę kontroli, tak? Staje ruch na marsz na... Czy uda się Reynoldsowi wycofać? Generał Longstreet ustawił się tutaj w kolumnie marszowej. Tak. Natomiast tutaj generał Reynolds, widząc przeważające siły konfederatów, się nieco Przerażające. wycofał. Dywizja Kempera. Jest 6 i są 2 te, więc Wybronione się wszystko spadają wybronisz, tylko. tylko do 2 im spada, nie? Dobra, tygrysy z Luizjany zostały oszczelane przez artylerię generała Heinzelmana. Ściągnijmy tego blaska. A korpus Heinzelmana się ruszył tutaj i zajął młyn Sadley, przekraczając linię dawnej, niedokończonej linii kolejowej. To jest już 6. tura, co oznacza, że mamy godzinę 11. Tutaj się ciekawe rzeczy jeszcze o 10 wydarzyły, bo generał Ziegel nie zdał rozkazu i zdecydował się, że jednak bardziej trafniejszą decyzją będzie wycofanie się i wycofał się w stronę własnej podstawy operacyjnej, zostawiając tutaj trochę korpus Heinzelmana, taki osamotniony, dopiero gdzieś tam z tyłu go wspiera, ale jeszcze jest dosyć daleko korpus generała Rino. Także tak wygląda ta sytuacja na początku 6. tury, czyli o godzinie 11. Ale jest automat. No i korpus Jacksona będzie atakował na Heinzelmana. Dobra, okej. I muszą się wybronić to... ile tam jest? Automat. Dwa dostali. 2 dostali. Związana walką. No tu nie mogę. Ale Gdzie, tobie która? Tu nie mogę się... Tutaj no czym? Tu nie, bo tutaj nie ma czym. Ale musi ci się udać jeszcze, nie? Hill. 3 kostki. Albo chociaż 3 obroń, to wtedy... Nie, poczekaj. Jak dostaniemy 2, to jesteśmy rozbici. Jak dostaniemy 3, to jesteśmy zniszczeni. Tutaj zacięte walki trwały koło Sadley Mill. Udało się, 2 brygady Konfederaci rozbili, jedną nawet zniszczyli z dywizji Kernego i artylerię, która była osłaniana. Kontratak Unii rozbił jedną brygadę Konfederacji z dywizji AP Hilla. Artyleria, jedną średnią. Tura prawie się już kończy. Stewart tutaj zablokował, ruszył się dookoła lasu. Dużo Stewarta i ruszył się tutaj, zablokował drogę. Reynolds nie mógł przez to zbliżyć się do głównych sił i musiał się wycofać tą drogą na Manassas, co mu się udało z dala od tej jednej z dywizji korpusu Longstreeta, która tutaj się ujawniła. A teraz będzie ważny rzut, bo za chwilę będzie zdawał generał Rino ze swoim małym korpusem. I... Zdał! Dał!
początek 7 tury, czyli godzina 12. Tutaj się udało korpusom Ziegela i Rino połączyć się z resztą korpusu Heinzlemana. Tutaj natomiast jest większa część korpusu Jacksona. Część, jedna dywizja Jacksona jest tutaj. Jeszcze jest w większości nieodkryty korpus Longstreeta, który gdzieś przebywa. Poza tą jedną dywizją, która idzie tutaj drogą w kierunku na Manassas, razem to jest ta dywizja, razem ze Stewartem z kolei próbują doścignąć Reynoldsa. Natomiast Unia ma jeszcze gdzieś swoje też korpusy, bo ma markerów 5 w sumie. Gdzieś tutaj pod tymi markerami znajdują się 7 markerów, jest nawet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, faktycznie. To gdzieś pod tymi markerami znajdują się korpusy McDowella i Portera. Rino kontratakuje. Generał Reynolds nie zdał rozkazu o ataku, no i jego brygady zaatakowały kawalerię Stewarta, która zdążyła się spieszyć. Całym jeden, tak? Tak. Czyli może mógłbyś się atakować, nie? Koniec. Tyle, koniec tury. Dobrze, słuchajcie, dowódcy, zakończyła się w takim razie druga bitwa pod Manassas, na tyle nam starczyło czasu. Ja mając na przykład w 5. turze zamierzałem w ogóle tak, tutaj trzymać tym Jacksonem, potem po prostu go lekko tutaj odgiąć wzdłuż lasu, a Longstreetem zająć to. Ja wiem, nie? Ale powiem Ci kwestię, jak liczyłem do jeszcze, to by mogło się dużo zdarzyć, tak? No ja tutaj ten. Czysto teoretycznie ci mieli duże szanse, żeby... Bo to było 2 do 2. To nie wiadomo, co by się... Wrażenia, pierwszy dzień bitwy, Zabrakło nam czasu, bo tutaj mogło się naprawdę jeszcze dużo rzeczy wydarzyć. Ale było ciekawie. Pod koniec, ale masakra w pewnym momencie. Korpus McDowella mógłby zmienić trochę tutaj jeszcze, nie? Ja pewnie bym się tutaj, tutaj się przepnął i się wystawił. Ci by się też pokrwawili, nie? A Jackson to jest znaczna część twojej armii jednak, nie? Ale wiesz, ja pewnie zdążyłbym się wycofać, poświęciłbym tamto chuda, ale bym się tutaj wycofał i wyleczył to wszystko. No w tej turze próbowałbym jeszcze zniszczyć Reynoldsem tego, ale ty byś pewnie w odpowiedzi uciekał. No ja w ogóle zamierzałem ci zabrać ruch kolejny, bo wykorzystać atak tutaj w natarciu i próbować zabrać ci inicjatywą turę, żeby zająć w ogóle tamten cel jeszcze. Dużo było od rozkazów na pewno zależało, nie? Bo Unia ma przewagę liczebną teraz, ale to jest kwestia, czy by potrafiła rozkazy zdać, tak? Bo tam jeden, dwa niezdane rozkazy i... że byłoby w pewnym momencie ciężko.
Dobra, okej. Spoko. Dzięki serdeczne w takim razie.